Dzień dobry, ziomeczki i ziomale, witam z rana w Natrang. Zaczynamy odcinek, zaczynamy nasz dzień i kierujemy się bezpośrednio do jakiejś śniadaniowni. Ja mam tutaj jedno takie miejsce, gdzie chciałem zahaczyć, zobaczyć, czy jeszcze istnieje ta knajpa i chciałem zjeść najlepszy rosół tutaj w Natrang, gdzie robią według Arkadiusza, nie? I teraz uważajcie, pokażę wam widok z naszego pokoju, jaki mamy, bo obiecałem wam w ostatnim odcinku, że to zobaczycie. Także zapraszam na odcinek i patrzcie na to. To widoczek, kochani, mamy taki. Zobaczcie sobie, jak to wygląda. No ile to może jest? To jest może 100 metrów do plaży, gdzieś mniej więcej. I tam jest taka wyspa, Vinpearl się nazywa, i tam jest park rozrywki. Taki sam jak na Pukłok. No dokładnie taki sam. I tam też jest troszeczkę w oddali, pewnie widać też, jest kolejka linowa, która właśnie wjedzie na tą wyspę. Nie jest tak długa jak tamta z Pukłok na Hotram, ale jest. A my idziemy na śniadanie. A jeszcze jedno, zanim wyjdę, chciałem się wam pochwalić. Kupiłem sobie nową czapeczkę, żebym miał drugą na przetrwanie, i dzisiaj idę jeszcze polować na okulary, bo zobaczcie, co się z tymi stało. Normalnie jakaś farba z tego schodzi. Kochani, ciekawa akcja w ogóle jest w tym budynku. 40-piętrowy budynek to jest i jest 8 wind. To jest takie trochę Nakatomi z filmu z Bruce'em Willisem. Szklana pułapka, dosłownie szklana pułapka, bo ciężko stąd się wydostać. Kiedyś miałem taką akcję właśnie w Malezji. Był taki budynek jeden, gdzie było ciężko się wydostać i ona jeszcze tutaj się sama otwiera. I co? I problem jest. Gościa wczoraj tutaj też w windzie spotkaliśmy, jak jechaliśmy, i mówi: kurde, ja się próbuję 10 minut wydostać z tej windy, dostać się do siebie i ciągle gdzieś jeżdżę po jakichś piętrach, bo ciągle ktoś gdzieś naciska. Tyle tutaj ludzi jest w tym bloku, nie? Jeszcze co wam dzisiaj pokażę? Pokażę wam dzisiaj na pewno, jak wygląda dach. A dach wygląda zajebiście. Witamy na ulicach Natrang. Jaki jest tutaj ruch uliczny? A mniej więcej taki. Jest to jedna z bocznych ulic. O, gościu tu jeszcze bym nie przejechał. Jest to jedna z takich bocznych ulic. Główna ulica znajduje się właśnie tam, zaraz przy morzu. A my kierujemy się właśnie na śniadanie. Mamy 450 metrów do tego miejsca, także nie jest daleko. Od razu zobaczcie sobie, tutaj sprzedają duriany na dzień dobry. Naleśniki pani jakieś tutaj robi. No i miejscówka, gdzie robią różnego rodzaju soki, smoothie i sprzedają kokosy. Można stwierdzić prawie śmiało, że Natrang jest typowo taką miejscowością, gdzie od wielu lat przyjeżdżają Ruscy. Zobaczcie, supermarket. A my idziemy do miejscówki tutaj, bo to już jest właśnie w tym miejscu, oby było otwarte. Jest menu, wisi. Zapraszam ze mną do środka. Raczej się nic nie pozmieniało, także idziemy, usiądziemy sobie prawdopodobnie na górze, zobaczymy jeszcze gdzie. A tak mniej więcej wygląda miejscówka w środku. Pani, widzę, nas tutaj od razu wita na dzień dobry, nas zaprowadzi w jakieś miejsce, gdzie sobie siądziemy. Natalia dzisiaj na śniadanie ma kanapkę z warzywami. Zwykła kanapka, taka banh mi z warzywami. Koszt takiej kanapki 35 000 wietnamskich dongów, czyli jakieś tam euro 50, może mniej. Ja czekam jeszcze na moją kanapkę i na rosół, a w międzyczasie wjechała kawa, żebym się nie zanudził na śmierci, żebym dotrwał do tego posiłku. To słuchajcie, ogólnie gościu nie przyjął ode mnie zamówienia. Pokiwał głową na samym początku, że tak, wszystko jest git, a zamówienia tak jakby nie wziął. Ja się pytam, gdzie jest moja kanapka i zupa, nie? Nie zamawiałeś. Ja mówię, jak nie? No i zrezygnowałem z kanapki, bo nie będę już tyle czekał, także tylko mówię, dawaj zupę i spadamy, nie? No i wjechał mój rosół babci na śniadanie. I mamy jeszcze jakieś sosiwa do tego i zieleninę. Życzę sobie smacznego i zabieram się za to, bo nie mogłem się doczekać takiej zupy. To przy okazji, co zrobię? Standardowo to co zawsze, do kosza. Idziemy po następne. Ziomeczki, obiecałem, że zabiorę was na dach.
i jesteśmy w najwyższym punkcie z możliwych w tej chwili. Zobaczcie, to nawet nie jest w ogóle ukończone. Tu widzę, jest jakieś wyjście, którym będziemy się kierować na zewnątrz, a jeszcze jest jedno piętro do góry w sumie i zobaczymy, gdzie to prowadzi. Czy możemy wejść jeszcze wyżej? Prawdopodobnie możemy. Czy te drzwi są otwarte? Chyba tak. Zaraz obczajmy. Kamery żadnej nie ma. Można tu wyjść. Zaraz zobaczymy. Zapraszam ze mną. No pięknie. I nie ma tu nikogo. Nikt mi nie powiedział: panie, tu nie wolno. To wyżej już się nie da? To jest maksymalnie, gdzie można wejść? Jakieś płytki popękane? No chyba tak. To będzie chyba maksymalny. Ło, te płytki tutaj trzeszczą. To jest maksymalnie, gdzie możemy chyba dotrzeć, bo nawet żadnej drabiny nie ma. Ale to pęka. I widzicie, nawet takie niby super hotele, a na górze co mają? Syf mają taki straszny. Tu już gościom tego nie pokazują. A Polishman Travel pokaże, jak to wszystko wygląda od zaplecza. Jak to wszystko wygląda od kuchni. To wracamy. Kochani, a teraz macie okazję zobaczyć, jak wygląda Infinity Pool 360 tutaj w miejscu, w hotelu, w którym mieszkamy. No widoczek jest przepiękny. Ja robię takie krótkie ujęcia z tego względu, że tutaj muza nawala i YouTube mnie zaraz pościna. I mamy tutaj jeszcze do tego taki bar, gdzie można sobie drineczka wieczorem spokojnie zamówić i się szchillować. Tutaj wieczorem w tym miejscu była właśnie DJ-ka i dwie laseczki sobie tańczyły, a byliśmy tylko we dwójkę w sumie i jeszcze jacyś dwóch kolesi jakiś jeszcze przyszło i sobie tak siedzieliśmy wieczorem z widokiem, ale wiało. Mamy jeszcze taką kuchnię, jakby ktoś zgłodniał do tego, mogą oczywiście zawsze tutaj posiłek w każdym momencie przygotować. Naprawdę to jest super miejscówka, gdzie są piękne widoki. Zobaczcie, możecie sobie pływać tędy wzdłuż do samego końca tam za rogiem i podziwiać widoki. Witamy, kochani, w parku Nha Trang tutaj nad morzem. Słuchajcie, jak widzicie, już mam nowe okulary zakupione. Kosztowały mnie 150 000 wietnamskich dongów. Idziemy się tutaj przejść i pokazać wam mniej więcej, jak to tutaj wszystko w okolicy wygląda. Zobaczcie, zakaz pływania, czerwona flaga wisi, ale ludzie mają to głęboko gdzieś i tak się kąpią. Zresztą każdy powinien dbać o samego siebie i uważać na siebie, nie? Taka zasada generalnie powinna funkcjonować. Można się też tutaj wygodnie rozłożyć na takich pufkach, poleżeć, coś się napić. Oczywiście mamy tutaj zaraz jakiś bar. No i na kokosy spadające z góry trzeba oczywiście uważać, nie? Bo jak już wegnie głowę do środka, to jak żółw ninja będziemy wyglądać. Co my tu mamy? Tu mamy 300-letnią panią, która wygląda jak mumia Tutenchamona, nie no, żartuję, ale sprzedaje takie oto tutaj rzeczy, można sobie zakupić. Dzień dobry. No i co? Mamy ziomeczków, którzy tu coś robią. O, tutaj proszę bardzo, jeżdżą sobie w parku, traktują to jako autostradę, czyli normalnie, typowo. No a tutaj, o, ziomeczek maluje tutaj ławki właśnie, a drugi coś tam szlifuje chyba. Nie, drugi poprawia, tutaj ma pistolet na gwoździe i łata to wszystko. Następny koleś coś zamiata, ale widać, dbają o tą plażę i sprzątają to. Naprawdę to fajnie tutaj wygląda. A zresztą w Nha Trang, powiem wam, to jest moja 4. wizyta ogólnie w Nha Trang, ale pierwsza taka wizyta z kamerą, że nagrywam coś tutaj na kanał. Ale zawsze tutaj było czysto na tej plaży. Dbają o to, naprawdę dbają. Można sobie zażyć tutaj też lekcji surfingu, jakby ktoś chciał. Można polatać sobie, przepraszam panią, można polatać sobie na spadochronie. Parasailing zrobić i tak dalej, nie? Zależy co kto chce, skutery można wypożyczyć, ale dzisiaj przy tej pogodzie no nie polecałbym, zresztą mi się nie wykładają za bardzo z tym, ale wszystko jest do wypożyczenia, do zrobienia. Bardzo dużo jest restauracji też, które mieszczą się przy plaży bezpośrednio.
a jedzenie na Trang jest w większości wszędzie pyszne. No jeszcze nie byłem w knajpie, w której jedzenie by było naprawdę niedobre, a byłem tu już kilka razy, nie? Zobaczcie, Sailing Club, czyli klub taki żaglowy, można sobie wypożyczyć. Zresztą podejdziemy bliżej, to zobaczycie, jak to wygląda, nie? Jedna z wielu właśnie desek tutaj sobie leży, a pod spodem pewnie cały stos, no ale dzisiaj ze względu na tą pogodę, ze względu na te fale, raczej tego nie wypożyczają, no chyba żeby ktoś może się gdzieś tam uparł, nie? No i sprzedaż leci też na miejscu, kwitnie, kokosy. Ile? 30 000 za kokosa, to też nie jest dużo. Taka cena, jeżeli jesteśmy w takiej miejscowości jak na Trang, bardzo turystycznej, to cena jest naprawdę spoko. I oto właśnie w takim sklepie ulicznym zakupiłem swoje okulary. Pan tutaj ma bardzo podobne, tylko że mają inny odcień. Może Natalia sobie kupi okulary? Jest misja, chodzimy i szukamy bankomatu. Potrzebujemy wyciągnąć sobie gotówki, która już nam się praktycznie kończy. A druga rzecz, to musimy znaleźć jakiegoś krawca, który podejmie się wyzwania naprawienia mojej torby na przyjaciela latającego droniarza. Słuchajcie, idziemy, szukamy, ale znalezienie bankomatu tutaj graniczy trochę z cudem. No na Trang niestety takie jest, że jest bankomatów niby sporo, większość z nich gdzieś nie działa i trzeba szukać, rozglądać się, zobaczymy. Kolejna rzecz, udało nam się namierzyć pralnię, potrzebujemy właśnie przynieść ciuchy, żeby je wyprali i mamy blisko w sumie naszego hotelu pralnię, to też idziemy to i przy okazji ogarnąć. Zobaczcie, mamy tutaj dwa pieseły, które kontrolują naprawę motoru. Coś tutaj się stało, coś nie działa i panowie starają się to naprawić. A te oto pieseły to są specjaliści, którzy rzucają okiem, czy prawidłowo naprawia. Dobrze jest? Dobrze. Tak, informacyjnie trafiliśmy do bankomatu SHB i za 3 miliony wyciągnięte wziął 55 000 prowizji. Patrzcie, co tutaj w Wietnamie się właśnie robi. Złodziej w mieście robią zdjęcie na kamerach i dają to na wystawę przednią, żeby ludzie widzieli, kto kradnie. W polskich filmach, w filmie jednym słynnym to było. W jakim? Odhaczamy kolejną misję. Znaleźliśmy pralnię bliżej naszego hotelu, bliżej niż się spodziewaliśmy i takie są tutaj ceny. Poniżej 3 kg 60 000 dongów. Zachciało nam się kolacji, także dzisiaj wlecieliśmy do greckiej knajpy. Mamy tutaj cacyki i suwlaki na talerzu, sałatka, jakieś piwo, no i tutaj wrapik taki. Ziomeczki, ja właśnie czekam na windę, jadę już do góry, do pokoju, muszę troszkę popracować sobie na laptopie. To by było dzisiaj na tyle. Zapraszam na następny odcinek. W następnym odcinku będzie się więcej działo tutaj w Nha Trang, bo bierzemy sobie skuter i pojedziemy gdzieś sobie w teren. A teraz był taki odcinek troszkę leniwy, pochodziliśmy sobie po mieście, odpoczęliśmy, bo też czasami potrzebujemy takiego odpoczynku, troszkę poleniuchować. Widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się, na razie, ciao!